Hej, jestem Maciejem z firmy Eona, opowiadającym o bezpieczeństwie danych. Dzisiaj certyfikaty SSL to te kółeczki przy nazwie strony. O tym, jak działają i dlaczego w związku z tym stare Androidy i Windowsy XP są już praktycznie bezużyteczne? Zapraszam! Certyfikaty SSL mają dwie ważne funkcje. Po pierwsze, dają nam względną pewność, że strona, którą aktualnie oglądamy, jest tą, którą właściciel strony, serwera chciał nam pokazać. Druga ważna rzecz to jest to, że transmisja między nami a serwerem jest bezpieczna pod kątem podsłuchu. To są dwie bardzo ważne cechy, które to załatwia nam certyfikat. Tylko że by to mogło w ogóle działać i potrzebujemy centrum autoryzacji i już mówię dlaczego. Musi być jedno miejsce, któremu ufają obie strony. Pierwsze to jest serwer ze stroną, a drugie miejsce to jest my jako klient. Żeby wszystko mogło się zacząć, na szybko serwer wysyła do centrum autoryzacji żądanie podpisania swojego certyfikatu na bazie klucza prywatnego. Skomplikowane, ale to nie ma znaczenia. To się odbywa w tle, my tego nie wiemy i z centrum autoryzacji dostaje certyfikat. To jest właśnie ten certyfikat, który się nam wyświetla. Czyli serwer ma już swój certyfikat i teraz my, jako użytkownicy, chcemy skorzystać ze strony. Wysyłamy informację do serwera, że chcielibyśmy chcielibyśmy rozpocząć szyfrowaną transmisję. W tym momencie certyfikat pokazuje nam serwer pokazuje nam swój certyfikat. My oczywiście nie my jako użytkownicy, tylko nasz komputer w naszym imieniu, sprawdza, czy ten certyfikat, którym się przedstawił ten serwer, z którym rozmawiamy, jest na pewno tym, z którym my powinniśmy rozmawiać. I tu my, jako znowu nasza przeglądarka, nasz komputer odwołuje się do centrum autoryzacji i sprawdza, czy ten certyfikat jest dokładnie tym, który powinien być. Jeżeli jest nawiązywane bezpieczne połączenie, jest nawiązywana szyfrowana sesja i wymieniamy dane w szyfrowanym tunelu. I w zasadzie jest to już to, co byśmy chcieli, czyli mamy po pierwsze pewność, że ten serwer, strona, którą wyświetlamy, jest tą, którą powinna być, i po drugie, że nikt nas nie podsłuchuje. Na co nam to wszystko i co to ma wspólnego z Androidami i Windowsami XP, już pokazuję. Żeby zobaczyć jakiś certyfikat danej strony, na którym jesteśmy, klikamy na kółeczkę, certyfikat i mamy klikając w szczegóły, mamy wszelkie informacje o tym certyfikacie. Tutaj z takich ważniejszych informacji: kto wystawiał certyfikat, od kiedy do kiedy, na jaką stronę został wystawiony, klucz publiczny tej strony i sporo innych informacji technicznych, które na chwilę obecną naprawdę są do niczego niepotrzebne. Ale wracamy do centrum autoryzacji. W tym wypadku dla tej strony centrum autoryzacji jest ISRG, root X1. Wyświetl certyfikat. I mamy informację o certyfikacie naszego centrum autoryzacji, które podpisało certyfikat danej strony. I znowu szczegóły. Kto, od kiedy do kiedy? Zwróćmy uwagę, do 2035. I tu dochodzimy do clue. Mamy coś takiego jak w każdym urządzeniu, w telefonie, w komputerze, mamy coś takiego jak zaufane centrum autoryzacji. One się aktualizują wraz z aktualizacjami systemu, można też ewentualnie ręcznie je dodawać. Natomiast tutaj mamy ISRG, powinniśmy go gdzieś tutaj znaleźć, jest tutaj, czyli ta strona podpisana przez to centrum autoryzacji jest dla nas ważna, ponieważ zarówno serwer tej strony, jak i nasz komputer ufają temu centrum autoryzacji
i wszystko jest w porządku. I tylko wracamy do naszych niedziałających Androidów i Windowsów. Jest coś takiego jak tak, właśnie to. DST root CA 3X. Zwróćmy uwagę, że ważny do 30 września 2021. Jak wspomniałem, nowe certyfikaty Centrum Autoryzacji pojawiają się wraz z uaktualnieniami Windowsów, Androidów itd. W momencie, kiedy Windows XP i stare Androidy przestały być uaktualniane, przestały być im dostarczane nowe, zaufane Centrum Autoryzacji. I dla na przykład jednego z popularniejszych Centrum Autoryzacji Let's Encrypt właśnie 30 września przestał być ważny certyfikat, co sprawi, że strony na Androidach starszych i na Windowsach XP szyfrowane Let's Encryptem, to jeden z dostawców certyfikatów, po prostu przestały działać. Można się bawić w obejścia, ale no, generalnie na chwilę obecną uniemożliwia to funkcjonowanie, ponieważ zarówno jakieś pobranie aktualizacji może być dotknięte, mogą być dotknięte spora ilość stron. Dlatego właśnie większość z tych urządzeń przestaje być po prostu w praktyce używalnych. Dzięki, że zostaliście do końca. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, łapki w górę. Dzięki, do zobaczenia.